Siema! W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć dokładną maskę w Adobe After Effects przy użyciu narzędzia Rotobrush. Ja nazywam się Mateusz Zawadka lub po prostu Mr. Drabi, a na tym kanale znajdziesz materiały związane z filmowaniem i motoryzacją. Nie ma co dłużej przeciągać, zaczynamy. Czym jest rotoscoping? Rotoscoping to jest nic innego jak wycięcie i trakowanie jednocześnie jakiegoś człowieka, przedmiotu, elementu na filmie, który chcesz odseparować od tła. Zwyczajnie go wycinamy. A dlaczego używamy rotoscopingu, a nie używamy trakowania maski czy zwykłej maski? Dlatego, że rotoscoping jest dużo dokładniejszy i pozwala Ci przygotować dużo dokładniejszą, dużo lepszą maskę. Rotobrusha używamy w przypadku wycięcia przedmiotu, człowieka, elementu, samochodu w ujęciu po to, żeby odseparować go od tła, zrobić z nim jakiś szalony efekt, który być może widziałeś już na moich filmach na Instagramie. Czy czegokolwiek, tylko dusza zapragnie. Dlatego korzystamy z Rotobrusha dzisiaj w tym filmie, a nie ze zwykłej maski. Jak zresztą może już korzystałeś z maskowania i strakowania maski w After Effects, nie zawsze działa to zbyt dobrze, więc zdecydowanie lepszym wyjściem jest skorzystanie z Rotobrusha. Odpalmy sobie Aftera. Ja już tutaj mam zaimportowane pliki, stworzoną kompozycję. Dzisiaj będziemy pracować na BMW E36 by Kyza, który nagrałem na Altracie 2023. Nie wiem jeszcze, dlaczego nie zmontowałem rolki z tym samochodem. To będzie chyba kolejna rolka, którą zrobię. Żeby zacząć pracę z Rotobrushem, musimy wybrać najpierw to narzędzie, które jest tutaj w tym górnym pasku, Rotobrush Tool, to jest ten ludzik z pędzelkiem i zaraz później klikamy 2 razy w naszą warstwę, którą mamy dodaną w kompozycji i odpala nam się ta warstwa w layer. Zobacz tutaj na górze, je masz nazwane layer, czyli pracujemy na warstwie, nie na podglądzie kompozycji, który jest po prawej stronie. No i teraz tak, będziemy pracować na całym zakresie tego ujęcia. Pierwsze co, przytrzymujemy Command i lewy przycisk myszy, żeby sobie powiększyć albo pomniejszyć pędzelek. Lewym przyciskiem myszy, tak jak mamy zielony, dodajemy pędzel, a przytrzymując Option albo Alt tworzymy minus i odejmujemy sobie. I żeby w ogóle zacząć pracę, musimy zaznaczyć sobie dookoła nasz samochód. No i dobra, no i on się zaznaczył. Tutaj w podglądzie po prawej stronie on też już się nam pokazuje, ale przechodzimy sobie tutaj do ustawień efektu. Mamy Rotobrush 3.0 i będziemy pracować na tej wersji i to jest najważniejsza informacja na samym początku. Teraz pracujemy sobie tutaj na tym głównym, centralnym ujęciu na warstwie. Przecinkiem i kropką zbliżamy i oddalamy sobie tutaj podgląd. Zapraszam, jak jeszcze nie znasz skrótów klawiszowych, do obejrzenia filmu ze skrótami klawiszowymi do Aftera. Tam jest też PDF darmowy do pobrania, który zachęcam, żeby sobie wydrukować i posiłkować się tymi skrótami, bo podstawą pracy w Afterze są skróty klawiszowe. Jedziemy już z tutorialem. Przytrzymując spację, robi nam się taka rączka i dzięki tej rączce możemy sobie tutaj spacerować dookoła po tym ujęciu, no ale tak, zbliżamy sobie i sprawdzamy, czy na pewno zaznaczyło nam się to, co chcemy. I teraz tutaj odejmujemy, bo nie chcemy tego spoilera, nie chcemy tych ziomków tutaj. Chcemy zaznaczyć sobie dach dokładnie. No i początek polega na tym, żeby odejmować i bardzo dokładnie zaznaczyć sobie samochód, żeby dalszy tracking dobrze się zrobił. Zbliżamy tutaj przy lusterku. Aha, teraz nam już zaczął. Wpuściłem spację i zaczął się odtwarzać film. Zmniejszamy. Dobra, na sam początek tu będzie ok. Jedziemy sobie teraz tu. Mamy kawałek body zderzaka niezaznaczony. Poprawiamy maseczkę, powiększamy i jedziemy dalej. Tu już jest kawałek podłogi. Nie, czy to jest kawałek? To jest chyba próg albo podłoga. No nie jestem w stanie tego powiedzieć teraz, ale dobra. Zostawmy, uznajmy, że to jest próg i jedziemy dalej. Tu odejmujemy. Z tyłami samochodów gdzieś cień to jest zawsze problem. Tutaj taką mniej więcej trzeba na oko zrobić tą maskę. Gdzieś tak mniej więcej to będzie. Muszę sobie ekran trochę poprawić, żebym lepiej widział. O, jaśniej, zdecydowanie będzie miał łatwiej. Dobra. Więc widzę, że mamy ogólnie zaznaczone. Tutaj spróbujemy jeszcze sobie usunąć ten kawałek, żeby nam się strakowała dziura pod spoilerem. W ogóle najeżdżając na to okienko, klikając tyldę, powiększasz sobie cały obszar roboczy. Na dole w pasku mamy timeline
I te wszystkie strzałeczki na dole, które tutaj są, one oznaczają zakres działania tego efektu. Tak jak widzisz, ja mogę go sobie skrócić i on będzie trwał na przykład sekundę, a potem już jakby nie będzie tego rotobrasza. Dlatego ważne też jest, że jak gdzieś zaczynasz w połowie ujęcia ten wycinanie samochodu, musisz pamiętać, że potem musisz się cofnąć i potem pojechać na sam początek, więc lepiej jak zawsze będziesz zwracał uwagę na to, żeby zaczynać wycinanie na samym początku. To jest też ważne z uwagi na to, że pierwsze to zaznaczenie jest zawsze takie mocno przeciętne, ale jak już sobie pójdziemy jedną klatkę do przodu, ja mam w ogóle skrót klawiszowy na następną klatkę ustawiony jako W, jak obejrzysz film ze skrótami klawiszowymi, to jakby zrozumiesz dlaczego. Z tego co pamiętam, strzałka w prawo i strzałka w lewo to jest też ruch jednej klatki do przodu i do tyłu. U mnie chyba nie działa, bo mam to wyłączone, a nie, to jest page up i page down. I zobacz, ruszyłem się jedną klatkę do przodu i automatycznie ta cała maska się tak mocno wygładziła. To już jest jakby zasługa działania narzędzia i trackingu, bo przesuwając się w czasie, rotobraz zaczyna działać. Naszym zadaniem teraz jest odpowiednie zaznaczenie i kontrolowanie maski, czy ona w odpowiedni sposób nam trakuje nasz samochód w tym momencie. Musiałem się cofnąć i poprawić tutaj zaznaczenie opony. Tak samo możesz robić ze wszystkimi maskami. Możesz się cofać, trochę poprawiać, usuwać, coś przeoczyłeś, możesz jakby się cofać i to poprawiać. I teraz tak, muszę śledzić to, czy maska nam się dobrze trakuje. No i jedziemy, klatka do przodu, klatka do przodu, klatka do przodu. Muszę przyznać, że ten tracking, ten rotobrasz w wersji 3.0 naprawdę dobrze działa. I następna klatka, i następna klatka, i następna klatka. No i na tym polega cała zabawa. Na początku wycinamy, wycinamy, wycinamy. Obserwujemy, czy gdzieś tam ta maska nie uciekła. Tutaj przy spoilerze trzeba trochę poprawić. I jedziemy dalej. Klatka po klatce, klatka po klatce. Tutaj ważna jest cierpliwość. Tego nie da się zrobić szybko. Czy można, ale potem wychodzą takie dziwne artefakty, albo gdzieś tam źle się ścieżka przytrakuje i potem nam wychodzą bardzo brzydkie te maski i nie wychodzi to tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyszło. Dlatego tutaj cierpliwość jest wskazana, w szczególności dla takich elementów, takie jak spoiler tutaj. To jest cień. Nie, no to jest jakaś krawędź. O, tu coś na czymś stoi. Poprawię tą maskę. No i teraz cofamy się na początek i no nie chcemy tego. Usuwamy ten element. To jednak nie jest element samochodu. No i musimy z powrotem kroczek po kroczku przejść. Poprzednie już te nasze zmiany się dodały, więc będzie to lepiej się trakowało niż wcześniej. O, ale tutaj widzę, że przy spoilerze trzeba skorygować. Klatka po klatce, już wprawione oko gdzieś tam skanuje dookoła. Czasem się zdarza tak, że przy powiększeniu na full screena bardzo mocno obciąża to kompa i lepiej jest pracować na rotobraszu na takim mniejszym okienku. Nie zawsze się da, ale jeśli mega turbo się zawiesza komputer, to zmniejsz sobie okienko, żeby móc pracować z rotobraszem. To jednak jest bardzo wymagające narzędzie dla procesora. No, całkiem niezłą robotę robi ten nowy rotobrasz. O, ale nie zwróciłem uwagi i już mi się wysypał próg tutaj. Gdzie on się wysypał, ten próg? Już się muszę cofnąć. No i teraz jak się cofam, jak jest długie ujęcie, to ten rotobrasz jeszcze raz przelicza wszystkie klatki od samego początku. Dlatego ważne jest, żeby spokojnie i powoli, dokładnie sprawdzać te maski. O, dobra, on się gdzieś tutaj wysuwał. Już jak widzisz, że maska się dobrze trzyma, możesz też co 2 klatki sobie przechodzić. Dobra, jak skończę już trakować to ujęcie, to do Was wrócę. BMK jest już strakowana i teraz bardzo ważnym elementem jest zamrożenie tej maski.
bo jak widziałeś, jak się cofałem albo gdzieś tam musiałem coś poprawiać, to cały czas na dole był taki zielony pasek Roto Brush Propagation, czyli on cały czas od początku przeliczał tą maskę, żeby jak najlepiej dopasować się do tych zmian, które nanosiłem. I teraz, żeby zablokować tą maskę, żeby ona już się nie przeliczała w tle, żeby trochę oszczędzić nasz komputer i ten czas i tą pracę, którą wykonaliśmy, ważnym elementem jest teraz, żeby kliknąć Freeze Mask. Dzięki temu maska będzie zamrożona. Teraz w podglądzie możesz sobie przejrzeć, czy na pewno ona została zrobiona dobrze, czy gdzieś tam się coś nie wysypało po drodze. Zawsze możesz kliknąć Stop i nanieść tą zmianę. Ale wydaje mi się, że maska została zrobiona poprawnie. No i teraz kwestia chwili, żeby się przeliczyła i żeby się zamroziła. Dobra, maska jest już zamrożona i teraz możesz sobie zobaczyć, jak fajnie i elegancko jest wycięta BMK. Jeśli gdzieś na przykład są duże kolory, biały jakiś obrys, to możesz użyć tego narzędzia Decontaminate Edge Colors, czyli zredukuj kolory na krawędziach i jak widzisz już w podglądzie po prawej stronie te krawędzie są znacznie bardziej oczyszczone. Dodatkowo można sobie jeszcze trochę przesunąć krawędź, która jest naszej maski, gdzieś na przykład do środka, jakieś 3-5%. Jak widzisz, że gdzieś tam pewne elementy są jeszcze niedokładnie wycięte, można też zwiększyć feather, dać na 50 nawet i on się tak fajnie jeszcze zmniejszy, wtopi, chociaż w tym wypadku myślę, że to nie będzie dobrym pomysłem i ten feather na 5%, a może nawet na 15% będzie elegancki. I tym sposobem omówiliśmy sobie, jak korzystać z narzędzia Roto Brush w After Effects. Teraz po wycięciu takiego samochodu możesz sobie duplikować tą warstwę, wyłączyć sobie Roto Brush na warstwie poniżej, tą górną sobie nazwać powiedzmy Car Roto i teraz na przykład przesunąć sobie samochód pod spodem, a nie tą warstwę zduplikowałem, Car Roto sobie duplikujemy i bierzemy sobie tą warstwę pod spodem i przesuwamy w górę, żeby zrobić na przykład takie wyjście tych samochodów w ten sposób. No i to jest jeden z przykładów, jaki można zrobić przy korzystaniu z Roto Brusha. Oczywiście polecam, żeby stworzyć sobie keyframe'a, na przykład na 20 klatkach zrobić sobie ten ruch, tutaj to wyzerować na 960, 1920. 1920 w 4K jest Easy Ease. Włączamy Motion Blura i tym sposobem mamy wyskakujące samochody. Niech się tylko przerenderuje, ale to zrobimy w mniejszej rozdzielczości. Zmniejszyłem rozdzielczość kompozycji, żeby się to trochę szybciej renderowało. No i teraz puśćmy sobie podgląd. To wszystko w tym filmie. Omówiliśmy sobie korzystanie z Roto Brush w After Effects, żeby wycinać sobie różne elementy, w tym moim przypadku samochody na ujęciach, żeby odseparowywać sobie je od tła. Tutaj przygotowałem jeden przykład korzystania z tego efektu. Dzięki temu samochód wycięty mamy na samej górze, pod spodem mamy zduplikowane warstwy tego samochodu, a na samym dole na warstwie mamy tło ze skasowanym Roto Brush efektem w zakładce Effect Controls i to jest przykład jednego z efektów, który możesz wykonać. To wszystko w tym filmie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeśli tego nie robisz. Dziękuję bardzo. Do następnego. Piąteczka. Pa, pa.